Okna odpowiadają za 30% utraty ciepła z naszych pomieszczeń, a stanowią tylko 4% wartości poniesionych na wybudowanie całego domu. Czasami klienci mówią o tym, że spotykały ich przykre niespodzianki podczas budowy. Jeżeli masz bardzo duże przeszklenia, jednak poleciłbym Ci stolarkę aluminiową. Im większe przeszklenie, tym lepszy, czyli niższy współczynnik przenikania. Dzień dobry, dzień dobry. W tym odcinku rozmów za otwartymi drzwiami porozmawiamy o kolejnej grupie produktowej z naszej oferty, czyli o oknach. Naszym gościem jest Ireneusz Wierciak, Product Marketing Manager w naszej firmie. Witaj, Irku. Cześć, dzień dobry. Irku, dlaczego właściwie wybór okien jest taki ważny? Co od tego zależy? Jest wiele czynników, na które należy zwrócić uwagę. Pierwszy, który jest poruszany przez naszych klientów, jest to ciepło. Okna odpowiadają za 30% utraty ciepła z naszych pomieszczeń, a stanowią tylko 4% wartości poniesionych na wybudowanie całego domu. Więc na oknach nie powinno się oszczędzać. Ale tak samo właściwy wybór tych okien. Tutaj ma znaczenie odległość na przykład naszego domu od ruchliwej trasy, ale tak samo odpowiednia ilość światła wewnątrz pomieszczenia. Jak wiemy, gra światła odgrywa szczególną uwagę, jeżeli chodzi o wykończenie naszych pomieszczeń wewnątrz, ale też wpływa odpowiednio na nasze samopoczucie. Okej, a od czego powinienem zacząć, wybierając okna? Kuba, od samego początku, a to już właściwie od kwestii wyboru projektu. Ty musisz zadecydować, w jaki sposób ten projekt ma być skrojony pod Ciebie, a potem całe jego wykonawstwo już bezpośrednio na budowie musi też stricte być przygotowane już pod Twoje okna. No właśnie, dużo się mówi o tym, że kolosalne znaczenie mają odpowiednio przygotowane otwory. Więc mamy te otwory odpowiednio przygotowane, no i co dalej? Jeżeli otwór jest w odpowiedni sposób przygotowany, już pozostaje Ci kwestia wyboru samej stolarki oraz wykonawcy, który tą stolarkę będzie dla Ciebie instalował. Okej, no przeciętny użytkownik okien wie mniej więcej, z czego te okna są zbudowane, czyli rama, szyba, pewnie zawiasy i klamki. Co jeszcze przysłowiowy Kowalski powinien wiedzieć o oknach, aby dokonać prawidłowego wyboru? Wiesz co, to są tylko materiały, z których tak naprawdę okno się składa, ale przede wszystkim najważniejsza jest technologia, z jaką one zostały wykonane, jak zostały zaplanowane oraz z jaką starannością nastąpił tak jakby proces złożenia tych okien. Przy oknach wykonanych z PVC powinniśmy zwrócić uwagę na stalowe wzmocnienia, z tego co ja się orientuję. Tak, między innymi to jest jeden z czynników, który jest dość ważny, ale jeżeli byśmy mogli się bardziej zagłębić w technologię, a w cały proces produkcji stolarki okiennej, zwróćmy uwagę, że nie tylko wzmocnienie stalowe jest dla nas bardzo ważne, ale też w jaki sposób zostało dobrane do danego okna, w jaki sposób zostało przykręcone. To ma wpływ na późniejsze zachowanie Twojego okna już bezpośrednio w domu. A w tym samym kontekście co możemy powiedzieć o oknach aluminiowych? Okna aluminiowe z racji swojej budowy nie wymagają tak jakby wzmocnienia wewnętrznego, ponieważ składają się zazwyczaj z profili aluminiowych, które mają tak zwaną przekładkę termiczną. Jest ona wykonana z różnego materiału, czasem jest to poliamid, czasem są to różne inne materiały, które stanowią m.in. tajemnicę dla danej firmy. No to zostało nam tutaj wyjaśnić, jak to wygląda w przypadku okien stalowych. W przypadku okien stalowych mówi się, że okna stalowe są zdecydowanie zimniejsze od pozostałych okien, natomiast tutaj znaczenie ma m.in. wytrzymałość tych okien, możliwość wykonania bardzo dużych konstrukcji i tu być może zaskoczę Cię, okna stalowe też mają tak zwane przekładki termiczne, więc też jeżeli chodzi o współczynniki przenikania, jesteśmy w stanie uzyskać dość dobre parametry. W takim razie, z którego z tych materiałów powinny być okna, które wybiorę do swojego wymarzonego domu? Kuba, w zależności od tego, jaki wybierasz projekt. Jeżeli masz bardzo duże przeszklenia, jednak poleciłbym Ci stolarkę aluminiową. Obecnie, z tego co obserwujemy na rynku, stanowi ona około 35% stolarki zakupionej przez naszych klientów. Jest to m.in. związane z tym, że nasi klienci wymagają coraz to większych przeszkleń. Nowoczesna stodoła to styl budynku, który towarzyszy nam już od ponad 2 lat. Wszystko jest zależne od Twojego wyboru i od Twoich preferencji. My możemy dostosować tylko materiał pod Twoje oczekiwania. Na co powinienem zwrócić jeszcze uwagę, biorąc pod uwagę budowę samego okna? Jeżeli zwrócimy uwagę na budowę samego okna,
Tak jak powiedzieliśmy, jest to profil, jest to wzmocnienie, jest to sposób złożenia, ale tak samo są to uszczelki, są to odpowiednie szyby, ponieważ stanowią tak jakby największą część tego okna, więc spotykasz się z nimi na co dzień i są to wszystkie elementy okuciowe, dzięki którym możesz uchylić okno, otworzyć czy też przesunąć. A co z bezpieczeństwem okna? Okno bezpieczne, czyli jakie? Właśnie, jeżeli pada słowo okno bezpieczne, każdy ma w swoich myślach antywłamaniowość. Niekoniecznie. Jest tu wiele innych czynników, które wpływają tak samo na zachowanie bezpieczeństwa Twojego domu, a właściwie zachowanie okna podczas na przykład dużego wiatru czy też opadów. Często na profilach społecznościowych ludzi z branży okiennej pojawia się pojęcie funkcjonalności Tilt First. Czy możesz nam opowiedzieć, czym ta funkcjonalność jest i na co trzeba zwrócić uwagę, żeby rzeczywiście uzyskać taką możliwość? To jest jedno z zabezpieczeń okien, na przykład przeciwko wypadnięciu dziecka za okno. Polega ono na tym, że najpierw okno się uchyla, właściwie w pozycji otwartej przy standardowym oknie, a następnie już w różnych pozycjach, czy to w pozycji uchylnej, mamy możliwość otwarcia tego okna. To jest tak zwane odwrócone otwieranie okna. Ale czy to oznacza, że muszę wybrać jakąś specjalną klamkę czy okucie? Tak, jest zalecane nie tylko wybranie odpowiedniej klamki, ale przede wszystkim odpowiedniego okucia, które wpływa właśnie na odwrócone otwieranie tego okna. Wszyscy wiemy o tym, że bardzo ważną kwestią przy wyborze okien jest ich kolor. Na co zwracać szczególnie uwagę? Do czego dobierać taki kolor? Co mógłbyś tutaj naszym klientom odpowiedzieć? To nie tylko stylistyka naszego domu od zewnątrz, czyli dobranie odpowiednie pod elewację, ale też pod kolor dachu, rynny lub tym podobne elementy, ale przede wszystkim musimy na to zwrócić uwagę, jeżeli patrzymy od środka pomieszczenia. Odpowiednio dobrany kolor naszych okien wpływa tak samo na nasze wnętrze, a właściwie czy jest on dobrany do podłogi, czy jest on odpowiednio skomponowany ze ścianami oraz z pozostałymi elementami. Na okno patrzymy praktycznie codziennie, wykonując podstawowe czynności. Nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, więc ważne jest to, żeby ten kolor też był odpowiednio dopasowany. W przypadku okien wiśniowskich jesteśmy w stanie od zewnątrz wybrać inny kolor, a od wewnątrz inny, nawet dla każdego pomieszczenia. W swojej ofercie posiadamy ponad 100 kolorów, więc myślę, że każdy z klientów znajdzie coś dla siebie. A jakie są aktualne trendy i w jakim stopniu klient może zadbać o spójność, decydując się na produkty marki Wiśniowskiej? Myślę, że obecnym trendem jest stolarka w kolorze czarnym od zewnątrz, natomiast w kolorze Łódek Turner Oak Malt od strony wewnętrznej. Taki tak zwany bikolor powoduje, że od zewnątrz jest ona dopasowana idealnie do naszego budynku, a od wewnątrz wnosi zdecydowanie więcej ciepła. W przypadku termoizolacji też wskazuje się na okna i mówi się o tym, że właśnie okno powinno posiadać odpowiednie właściwości, że montaż powinien być ciepły. Co to w ogóle oznacza? Ciepłe okno. Nie tylko ciepłe okno, ale tak samo używa się słowa ciepły montaż, tak jak wspomniałeś, ale prawidłowym nazewnictwem jest szczelny montaż, czyli odpowiednio docieplona i uszczelniona przegroda pomiędzy oknem a ścianą. Tutaj mamy różne technologie i różne metody wykonania takiego szczelnego montażu, począwszy od taśm paroszczelnych, paroprzepuszczalnych, poprzez gąbki rozprężne, montaż w strefie docieplenia. Naprawdę w dzisiejszych czasach mamy dość duży wybór. Jest to bardzo ważny element z jednej prostej przyczyny, ponieważ szczelina deletacyjna pomiędzy oknem a murem wynosi około 1,5 cm. Dla średniego domu jest to około 1,5 do 2 czasem metrów kwadratowych na całym budynku. Bardzo duży otwór do uzyskania jak najlepszych parametrów, więc nie tylko musimy zadbać o szczelne okno, ale tak samo o montaż, który tutaj spełni te nasze wymagania. Nasi klienci powinni też zwrócić uwagę na wodoszczelność oraz odporność na obciążenia wiatrem. Jak współczynnik przenikania jesteśmy w stanie obliczyć, no to wodoszczelność i odporność na obciążenie wiatrem musimy odpowiednio przebadać. W jak dokładny sposób jest złożone nasze okno. Czy zrobiliśmy to w sposób poprawny, czy też popełniliśmy gdzieś błąd. A czym jest współczynnik izolacji akustycznej? Jest on podawany w decybelach i odpowiada za wyciszenie naszego pomieszczenia od hałasów przedostających się z zewnątrz. Im wyższy, tym ciszej wewnątrz naszego pomieszczenia. Ma to szczególne znaczenie, kiedy na przykład mamy dom usytuowany blisko ruchliwej ulicy. W
Przykładowo dla naszego okna Primo 82 wynosi on 38 dB już w standardzie. To bardzo ważny parametr, ponieważ względem innych okien dostępnych na rynku jest on wyższy. Często na naszych profilach, mam na myśli profile firmowe w mediach społecznościowych, pojawia się pytanie, jak się ma większość przeszklenia do współczynnika przenikalności cieplnej. Jeżeli chodzi o duże przeszklenia, jest to trend, który towarzyszy nam od kilku lat. Zwracamy na to uwagę z jednej prostej przyczyny. Każdy z nas chce mieć jak najwięcej naturalnego światła wewnątrz pomieszczenia. Im większe przeszklenie, tym lepszy, czyli niższy współczynnik przenikania. Dzięki temu im większe okno, tym relatywnie powinno być cieplejsze. Jeżeli chodzi o systemy otwierania, tutaj mamy pełną gamę, począwszy od okien tradycyjnie otwieranych, czy też drzwi balkonowych, ale najczęściej teraz wybieranych systemów przesuwnych. Tutaj mam na myśli jeden system, jest to system HST, który pozostawia nam przejście niemal bezprogowe pomiędzy stroną wewnętrzną a zewnętrzną naszego domu. A co z dużymi powierzchniami od strony południowej? Jeżeli chodzi o duże przeszklenia, duże powierzchnie od strony południowej, tutaj też do naszego klienta należy decyzja, czy chce bardziej osłonić się od światła, czy też chce większą ilość tego światła wpuścić do wewnątrz pomieszczenia. Dzięki temu, że mamy własną produkcję szkła, jesteśmy w stanie wyprodukować szkło przeciwsłoneczne, szkło bezpieczne oraz pozostałe rodzaje szkła, które możemy zastosować w budownictwie mieszkalnym, jak i przemysłowym. Ty decydujesz o tym, jaka ilość światła przedostaje się do wewnątrz Twojego domu. A czy tutaj pojawia się gdzieś miejsce na rolety? Każdorazowo taką roletę możemy zastosować. Jest ona bardzo ważnym elementem, szczególnie podczas brzydkiej pogody na zewnątrz. Jeżeli mamy do czynienia z wiatrem, ze śnieżycą, jesteśmy w stanie w bardzo łatwy i szybki sposób opuścić tą roletę i tym samym zabezpieczyć swoją stolarkę. No właśnie, zabezpieczenie okien. Ale mam teraz na myśli zupełnie inną sytuację, bo czasami klienci mówią o tym, że spotykały ich przykre niespodzianki podczas budowy. Więc jak zabezpieczyć okno, aby ono było właśnie bezpieczne i nie uległo pewnym uszkodzeniom? Myślę, że masz na myśli tutaj porysowania, które mogły się zdarzyć, jakieś odbarwienia podczas wykonywania na przykład elewacji. Jest do tego przeznaczonych bardzo dużo preparatów dostępnych na rynku, począwszy od specjalistycznych folii, które mogą zabezpieczyć taką stolarkę, poprzez preparaty na bazie polimerów, które są w stanie zabezpieczyć nam powierzchnię, a tym samym ułatwić wyczyszczenie takiego okna w późniejszym czasie. A w jaki sposób można usunąć taśmę, która już powiedzmy przywarła do okna wykonanego z PVC? Są na to dwa bardzo proste sposoby. Jeden nazywa się upór, a drugi determinacja. To jest zależne tak samo od jakości taśmy, która została użyta do zabezpieczenia takiego okna, ale też od czasu, jaki minął od wyeksponowania tego okna na czynniki atmosferyczne do czasu zdjęcia tej folii. Ma na to wpływ klej, który został użyty pomiędzy taśmą a naszym oknem. Bardzo prostym sposobem, w większości przypadków, który się sprawdza, jest parownica. Natomiast musimy liczyć się z czasem, który na to poświęcimy. Nie jest to proste zadanie, dlatego też nasza determinacja, nasz poświęcony czas ma tu szczególne znaczenie. A co doradziłbyś panu Błażejowi? Pozwól, że przytoczę jego pytanie. Witam. Mam pytanie odnośnie klinów, które zostają po montażu okien. Czy wykonanie ocieplenia budynku wystarczy, żeby przez kliny nie wnikało zimne powietrze do wnętrza? To jest zależne od sposobu zainstalowania tych klinów. Niektóre kliny powinny wręcz pozostać. Nie powinny one przeszkadzać podczas montażu parapetu czy też elewacji, lecz niektóre kliny są tak zwanymi klinami tymczasowymi i powinny zostać usunięte po montażu, a szczelina odpowiednio zabezpieczona. Czy możemy dzisiaj mówić o oknach smart? Myślę, że tak. Jest to bardzo ważny aspekt, dzięki któremu też naszą stolarkę dostosowujemy do rynku. Prosty przykład. Wyposażając nasz dom w system przesuwny HST wykonany z aluminium, jesteśmy w stanie wyposażyć tak samo w silnik, dzięki czemu siedząc na przykład na kanapie, z pozycji aplikacji jesteś w stanie przewietrzyć pomieszczenie, otworzyć takie okno lub też zamknąć. Ile kosztuje zestaw okien do domu? Jest to uzależnione od tego, w jaką technologię ten dom wyposażysz. Przeciętny dom jest to koszt od 30 tysięcy złotych wzwyż. Do tego oczywiście należy dodać cenę montażu takich okien, która stanowi mniej więcej 30% wartości takiej stolarki. Tutaj już mówimy o montażu, który został wykonany w prawidłowy sposób. Wiadomo, im mamy większe przeszklenia, im mamy więcej na przykład okien przesuwnych,
im mamy zastosowane coraz to nowsze technologie, tym taka wartość będzie coraz większa. A wymiana starej stolarki na nową? To też jest uzależnione od domu, z jakim mamy do czynienia, a właściwie z liczbą okien. Tutaj musimy zwrócić uwagę tak samo na demontaż i dodatkowe prace typu obróbka tękarska po wymianie takiego okna. Taka cena waha się dla przeciętnej wielkości w domu w granicach 40 000 złotych nawet. Bardzo dużo mówi się teraz o programie rządowym Czyste Powietrze. Nie wszyscy wiedzą jednak, że to nie tylko wymiana źródła ciepła, ale również termomodernizacja budynku, czyli wymiana stolarki otworowej, chociażby właśnie okiennej i innej z naszej oferty. Co w tym przypadku możesz naszym klientom powiedzieć? Zarówno na chłodzenie latem, jak i na ogrzewanie zimą używamy bardzo dużo energii. Po co wykonujemy termomodernizację? Żeby zminimalizować zużycie tej energii. To po pierwsze okna, drzwi, bramy garażowe oraz wszystkie elementy, które wpływają na ocieplenie naszego domu. W przypadku stolarki firmy Wiśniowski posiadamy w ofercie okna Primo 82, okna Develo, okna Primo 76, ale tak samo drzwi czy też bramy garażowe, które spełniają warunki tego programu. Tak, bo to mogą być drzwi Creo na przykład, to może być brama ekskluzywna Prime, super ciepła brama Uniterm lub ekonomiczna Unipro. A kto może skorzystać z programu Czyste Powietrze? Z programu Czyste Powietrze może skorzystać niemal każdy. Tutaj mamy do czynienia z 3 progami, do których nasz potencjalny klient może się dostosować. A warto, ponieważ kwoty tych dopłat potrafią nam zrekompensować w większej części nawet naszą stolarkę. Zresztą informacje na ten temat można znaleźć m.in. na naszej stronie internetowej wiśniowski.pl, także zachęcam do odwiedzenia i pogłębienia swojej wiedzy. Irku, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu również dziękuję i już teraz zapraszam na podróż po najciekawszych inwestycjach zrealizowanych przez firmę Wiśniowski, a to wszystko w kolejnym odcinku, w którym będziemy rozmawiać z Czesławem Matlongiem, dyrektorem do spraw obsługi inwestycji. Tradycyjnie zachęcam do zadawania pytań i pozostawienia komentarzy pod tym materiałem. Zostawcie również suba. Dziękuję i do zobaczenia.